Witam wszystkich. W tym odcinku opowiemy sobie o komputerze Maxstorm Stricom w obudowie Mini ITX. I tutaj obudowa, wiadomo, Stricom, klasa sama w sobie, obudowa aluminiowa. Przy czym pamiętajcie, iż nie jest to jakaś cienka blacha, ale to jest w zasadzie taki odlew aluminiowy. Bardzo gruby i ona jest wykonana w całości z aluminium. Tutaj z drugiej strony Wam pokażę, jak to wygląda. I teraz tak, dlaczego obudowa jest aluminiowa? No nie jest to przypadek, ponieważ jak wiecie, albo i nie, aluminium jest materiałem, który dobrze oddaje ciepło. Tak więc cała energia, która się nagromadzi tam w procesorze, może być w pewnym stopniu odprowadzona przez tą aluminiową obudowę. Oczywiście w pewnym stopniu, bo to nie zastępuje chłodzenia, ale materiał, z którego wykonana jest ta obudowa, na pewno ułatwia chłodzenie całości. Także jest ona perfekcyjnie wykonana, dobrze spasowana. Tutaj wiadomo, iż są podobieństwa do Maca Pro, jak najbardziej, ale to ma to również swoje uzasadnienie, jak zobaczycie później. Minimalistyczne wykonanie, to znaczy, iż mamy tutaj przycisk Power, przycisk USB-C, no i tyle. Natomiast z tyłu płyta główna Asus ROG Strix na chipsecie B760M. Wszystkie porty tutaj są USB 3.2, USB-C, porty audio, karta Wi-Fi natywna, wyjścia z grafiki Intela, no oczywiście pod Mac OS to nie działa. Natomiast mamy kartę RX 6600, to jest karta bardzo wydajna. I teraz zobaczcie, iż tutaj, jeżeli chcemy zdjąć tą ściankę, te ścianki, zobaczymy co jest w środku, one się zdejmują w dość taki prosty sposób, bez użycia narzędzi. Oczywiście przy każdej ściance jest taki filtr tutaj, magnetyczny. Z jednej i z drugiej strony, również z dołu i z góry są te filtry, także kurz tutaj nie za bardzo tutaj przenika. I teraz jeszcze z drugiej strony. Z drugiej strony sobie otwieramy. Pyk, jest. I tak, zobaczcie tutaj, iż chłodnica, w zasadzie ona zajmuje sporą część tej obudowy. Chłodnica jest firmy Be Quiet Silent Loop 2, 280 mm, czyli tam są wentylatory 2 razy po 14 cm. Potężna chłodnica, jak na taki komputerek, ale to musi być, ponieważ stosujemy to procesory serii K 14 generacji, które wiadomo są dość wydzielają sporo ciepła, także ta chłodnica jest przede wszystkim bardzo wydajna i jednocześnie cicha. I tutaj natomiast jest karta graficzna. Karta graficzna jest na samym dole. Jak widzicie od spodu ona ma jeszcze sporo miejsca. Tu jest filtr oczywiście. Ma sporo miejsca, gdzie to ciepło może być wydalane właśnie, czy zasysane właśnie do chłodzenia tej karty graficznej. Także jest to bardzo dobry pomysł. Pomimo iż to jest właśnie dzięki temu designowi jest podobne do Maca Pro, ale również spełnia swoją właśnie funkcję. Tu jest zasilacz Be Quiet. Jest to zasilacz 600W standardu SFXL. Dlaczego SFXL? Ponieważ standard ATX również się mieści, a wtedy nie mieści się karta graficzna. Natomiast jeszcze są mniejsze zasilacze SFX. Niestety one mają małe wentylatory 8 cm, ten ma 12, dlatego ja tu zastosowałem wentylator SFXL, czyli long tak zwany, to jest 12 cm wentylatorek, który jest bardzo wydajny, i jednocześnie stosunkowo cichy. Teraz tak, tutaj wiadomo druga strona płyty, procesor i tu jest jeszcze dysk Adata Legend 800. 1 tera, on służy jako drugi dysk pod Windowsa. Ja to może pokażę bardziej jak to wygląda.
Tu macie ten dysk Adata Legend 800 NVMe. No i tutaj tu jest właśnie Be Quiet zasilacz. Tu nie ma żadnych kompromisów. Jeżeli chcecie budować właśnie komputer ITX, jednocześnie mieć podzespoły bardzo mocne, typu procesory właśnie serii K, jak tutaj i7 14700K, czy mocną kartę graficzną, no sorry, ale tutaj nie ma miejsca na oszczędności. Musi być zasilacz wysokiej klasy, musi być chłodzenie wysokiej klasy, musi być również płyta wysokiej klasy. I teraz zdejmiemy sobie tę chłodnicę i zobaczycie, co jest w środku, jak to wygląda. Tutaj zwróćcie uwagę, iż firma Stricon wprowadziła takie dość nowatorskie rozwiązanie, mianowicie takie specjalne prowadnice tutaj, specjalne takie metalowe części, które są w specjalnych prowadnicach i one służą właśnie do montażu chłodnic, ale również dysków jakichś dodatkowych tam w środku. I to wszystko możemy tutaj robić zależnie od swoich potrzeb po prostu. Jeżeli w tym momencie mamy taką potrzebę, instalujemy chłodnicę, w innym przypadku mogą to być jakieś dyski albo co innego. Teraz tu działa na dość prostej zasadzie, mianowicie odkręcamy tutaj te śrubki od tych metalowych właśnie zaczepów w ten sposób. O, to po prostu ładnie wychodzi. Normalnie to bardzo stabilnie to działa. To sobie położymy tutaj. Zobaczcie jeszcze jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o wentylatory. No potężne wentylatory Be Quieta. Tutaj są właśnie 14 cm. Miejsca jest mało, jak wiadomo. No tutaj nic na to nie poradzimy, ale wszystko się mieści. Jeżeli chodzi o sam procesor, to jest i7 14700K, a więc bardzo mocny procesor. Pamięć, tu są dwa sloty na pamięć, jak w obudowach ITX. I pamięć możemy rozszerzyć maksymalnie do 96 GB. Tutaj pod tym dużym radiatorem jest dysk systemowy. To jest bardzo szybki dysk NVMe. Tutaj mamy, widzicie, kartę graficzną. No, zasilacz. Tu jeszcze w tym miejscu możemy montować właśnie dodatkowe dyski. Jakieś SSD czy nawet HDD. Oczywiście jeszcze pytanie, czy może tu być lepiej. To znaczy, owszem, no możemy tutaj zamontować jeszcze grafikę RX 6800. Możemy tu jeszcze dodać procesor i9. Natomiast wiedzcie jedno, iż przy takich obudowach mini ITX nie robi się już overclockingu. To znaczy procesor działa na ustawieniach fabrycznych producenta i tutaj no po prostu nie warto już tego procesora podkręcać, ponieważ korzyści jakie będziecie mieli to jest około 5%, a temperatura może wzrosnąć dość drastycznie. No i teraz sobie odpalimy nasz komputer i przeprowadzimy szereg testów. I jesteśmy już na systemie Mac OS Sequoia. I tak, zobaczcie, tutaj mamy tak, procesor i7 14700K, karta graficzna AMD Radeon RX 6600 8 GB i 32 GB pamięci DDR5 6000 MHz. Zobaczymy sobie jeszcze w raporcie systemowym jak zwykle, jak to wygląda. A więc tak, tutaj od góry macie audio, czyli wszystkie te urządzenia są tutaj widoczne. Możemy sobie zobaczyć jeszcze tutaj w preferencjach jak to wygląda. Czyli tak, mamy tu output, czyli głośniki wewnętrzne, wyjście na głośniki, również jest aktywne audio po kablu DisplayPort czy HDMI, input. Tu możemy urządzenia jakieś wpinać do nagrywania dźwięku.
Tak to wygląda mniej więcej. Ethernet, mamy tu kartę Ethernet 2,5 gigabita na sekundę. Karta graficzna, ta powiedziałem Radeon RX 6600. Pamięć, ta płyta ma 2 banki pamięci, tutaj jest po 16 giga, ale jak już wspomniałem, można spokojnie rozszerzyć tę pamięć do 96 giga. Teraz są łatwo dostępne moduły 48 GB, także 96 GB no to jest maks pamięci, co może mieć ten komputer. Dysków SATA nie mamy, natomiast jeżeli chodzi o dyski NVMe, to jest Adata Legend 900 i Adata Legend 800. Na tym dysku tutaj mamy Windowsa, a tutaj mamy Mac OS. No, pierwszy z tych dysków jest o wiele szybszy, oczywiście, zobaczycie to potem na testach. No i tutaj już USB, tu mamy natywny Bluetooth. Tutaj jeszcze na początku Bluetooth jest widoczny, jak najbardziej natywny z Mac OS. Pod Wi-Fi mamy oczywiście kartę natywną, także to wszystko tutaj działa jak najbardziej. Na początek może przetestujemy te dyski, które tutaj mamy, czyli tak, albo przynajmniej jeden, ten najszybszy, bo drugi jest pod Windowsem. Dajemy start. No to jest bardzo szybki dysk. Adata Legend 900. Także osiągi tutaj na poziomie prawie 6000 MB na sekundę. I zobaczymy sobie, jak teraz zachowuje się procesor, karta graficzna w programach typu Geekbench 6. Tutaj jeszcze zobaczcie, jaka jest temperatura tego komputera w czasie, kiedy no prawie nic się nie robi. 33 stopnie. To potem oczywiście będzie wzrastać, to Wam pokażę, ale jest 33 stopnie, to jest taka temperatura, kiedy przeglądamy internet albo coś takiego. I mamy tutaj Geekbench 6. Zapuszczamy test procesora. (17169) i 2893 single core. No, z tym, że ten test Geekbencha to nie jest jakiś bardzo miarodajny, ponieważ on nie wykorzystuje wszystkich rdzeni procesora. Teraz przetestujemy sobie kartę graficzną. Najpierw w OpenCL, a potem w środowisku Metal. I mamy nasz wynik 61617. Teraz sobie damy tutaj Metal i dajemy Run. 112135. Także to są takie no typowe właśnie rezultaty dla karty RX 6600. Unigine na przykład. Tutaj może zwiększymy sobie rozdzielczość na Full HD 1920 na 1080. I klikamy na benchmark. I mamy 87 klatek, całkiem dobry wynik jak na kartę RX 6600. Tutaj na początek może jeszcze taki test Passmark, dość znany. On testuje właśnie procesor oraz pamięć. No i tutaj możemy sobie zauploadować jeszcze na stronę, na ich stronę cały wynik.
No 5 gwiazdek, czyli całkiem nieźle. I tutaj również na stronie właśnie tej firmy są właśnie średnie wyniki takiego samego procesora. Widzicie, iż tu mamy 53 tysiące, a my mamy aż 57 tysięcy, czyli możemy uznać, iż ten wynik jest no trochę powyżej średniej, że tak powiem. I teraz z kolei zajmiemy się już testem Cinebench R23. Jest to test, który na maksa obciąża procesor. Wszystkie rdzenie, wszystkie wątki pracują tutaj w 100%. Tutaj są jeszcze rezultaty, które były wcześniej zrobione, 33 tysiące około. Natomiast jeżeli jest uruchamiony QuickTime Player, no to ten wynik może być trochę mniejszy, ale niewiele mniejszy. I teraz zapuszczamy sobie ten test w trybie multi-core. Mamy tutaj już nasz wynik 32 896 i teraz zrobimy sobie jeszcze test single core, czyli jednego rdzenia. I teraz, jeżeli byście chcieli zrobić sobie takie porównanie, jak to się ma do innych Maców, to najlepiej wejść sobie na taką stronę checkmac.com i mamy Cinebench R23. I teraz zobaczymy sobie najpierw w trybie multirdzeniowym i to są właśnie najlepsze komputery Maca pod tym względem. Jest to Mac Studio M2 Ultra, Mac Pro M2 Ultra, potem są Maci M3 Max i tak dalej. I zobaczcie teraz, iż najszybszy Mac Pro M2 Ultra ma rezultat na poziomie 28 570, a nasz Mac Storm osiągnął rezultat 32 896. Tak więc widzicie, że ta różnica jest tutaj no, olbrzymia. No, w trybie jednordzeniowym to będzie na pewno mniejsze, to będzie mniejsza różnica albo w ogóle. Natomiast no, powiedzmy sobie, że tryb jednordzeniowy nie jest to tutaj aż tak ważny. No, tutaj powiedzmy są mniej więcej porównywalne te wyniki z naszym Mac Stormem Ultra. 1968 to jest 1965. Cinebench 2024. I teraz zaczynamy no, w trybie multicore. Zobaczcie, w trybie multicore zobaczymy, jak tutaj to pójdzie wszystko. Zapuszczamy ten test. Tu też widać, że są duże wartości, jeżeli chodzi o pobór mocy, no i temperatura oczywiście wzrasta. Tak, i mamy tutaj już test 1977 punktów. I teraz zrobimy sobie jeszcze test jednego rdzenia. No i mamy już tutaj nasz rezultat 128 punktów. I teraz sobie to porównamy z różnymi modelami tutaj Maca. Wybieramy tu sobie Cinebench 2024
I najpierw test multi-core, czyli najszybszy Mac Studio M2 Ultra, Mac Pro M2 Ultra to jest 1918. U nas wyszło 1977. Tak więc jest lepszy rezultat, mniejsza różnica niż w Cinebench 23, ale jednak jest. Natomiast w trybie single core tu mamy 128. W przypadku, no tutaj jest Mac Mini M4 ma ten rezultat większy, jest 174. Mac Pro M2 Ultra ma 126. Z tym, że tak jak mówię, tutaj te rezultaty w single core one nie są aż tak ważne, ponieważ jeżeli robimy jakiś rendering, wtedy pracują wszystkie rdzenie, wszystkie wątki. W każdym razie, no widzicie tutaj, iż jest to komputer porównywalny w niektórych testach lepszy od Maca Pro. Wchodzimy sobie do sklepu i tutaj wybieramy Maxstorm Stricom. Maxstorm Stricom w wersji podstawowej, on kosztuje 1780 euro. I to jest wersja podstawowa z processorem właśnie i7 14700K, 32 GB pamięci, Radeon RX 6600, dysk 1 tera podstawowy w tej obudowie, w jakiej tutaj testowaliśmy. Dokładnie tak to wygląda cenowo. Oczywiście można go sobie dowolnie skonfigurować. Konfiguracja polega na tym, iż możemy tak dodać lepszy procesor i 9, zupgrade'ować pamięć do 64 GB albo nawet do 96 GB, upgrade dysku systemowego do 2 tera, do 4 tera, no i karty graficzne. Tu możemy jakąś lepszą kartę, przypuśćmy 6600 XT dodać, ewentualnie nawet 6800. Także zapraszam tutaj do takich zakupów. Myślę, że zachęciłem Was tutaj tym odcinkiem. To była reklama, a teraz będzie antyreklama. Wiadomo, że nasze komputery sprzedajemy również na eBayu. Niestety w ostatnich latach marże eBaya poszły tak dramatycznie w górę, że gdybyśmy chcieli sprzedawać komputery z naszego sklepu w takich cenach, jakich tutaj widzicie, to musielibyśmy dopłacać do tego interesu. Każda sprzedaż sprzętu na eBayu wiąże się z marżą około 15%, a do tego jeszcze mogą dojść jakieś inne opłaty, na przykład eksportowe, czyli może być już nawet 30%. Dlatego nie napychajcie kieszeni monopolistom. Takie transakcje możemy załatwiać bezpośrednio między sobą, a cała marża, która ma iść dla eBaya, zostaje w Waszych kieszeniach. No i cóż, po tym apelu to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.